Hej, zapraszam Was na podróż po fascynującym świecie Bloodborne'a. Ostatnio pokonaliśmy Parla, który najprawdopodobniej był związany zarówno z Archibaldem, jak i z duchownymi, skoro dał nam odznakę i był bestią, a pamiętamy dobrze, że duchowni zamieniali się w największe bestie. Pozwoliłam sobie poza odcinkiem pokonać tych dwóch bugmenów tutaj. Tu leży jeden, drugi gdzieś tam u góry, tak żebyśmy mogli zacząć spokojnie kończyć tą lokację. W ogóle Yahar'gul ma pełną nazwę Niewidzialna Wioska i może to być związane z tym, że Kościół Uzdrowienia nie chciał, żeby to, co się dzieje tutaj, to, co robi Menzies, żeby wyszło poza mury tego miasta. Dlatego pozwalali im dalej na eksperymenty, ale kazali jakby się odciąć od reszty mieszkańców. Jest tu dosyć sporo przeciwników, dlatego tracę wątek, jak mówię, i muzyka jest dosyć głośna też. Także, mówię mało, bo nie chciałabym zginąć. Może przyspieszę ten moment. Tak. Także jakby Kościół Uzdrowienia pozwalał na eksperymenty pod warunkiem, że Yahar'gul nie będzie się pokazywało, wychylało. To jest najlepsza metoda. Zaatakować tak, że się wkurzy i wtedy podczas tego jego wkurzania się zaatakować od tyłu i spróbować brutalnego ataku. Wtedy mamy bardzo wysoką szansę, że pokonamy tego bugmana, a nie, że on pokona nas. Niemniej jednak bardzo nie lubię tego przeciwnika. I zresztą widać, że to jest Ptenumerian albo jego przodek, bo ma długie kończyny i białą skórę. Zresztą będziemy ich widzieć nieraz w lochach. Dobrze, możemy pójść tędy w sumie. Teraz ta lokacja jest relatywnie zamknięta dla nas. Ona się oczywiście otworzy w trakcie postępów fabuły. Tak, te drzwi będą w ogóle przed nami otwarte w trakcie fabuły. Zwróćcie uwagę, że tu leżą aż 3 ciała tropicieli z Czarnego Kościoła i oni mają wiedzę szaleńca, czyli zobaczyli coś, co jakby podniosło im wgląd, ale przy okazji doprowadziło do śmierci. I my się przekonamy, co to się tam stało. O tym secie Wam mówiłam. Żelazny hełm noszony przez tropicieli z Niewidzianej Wioski. Tropiciele z Yahar'gul odpowiadają przed założycielami wioski, szkołą Menziesa. Są tropicielami tylko z nazwy, tak naprawdę są porywaczami, którzy noszą czarne kaptury, aby zakryć oczy.
Hełm z metalu, co jest rzadkością w przypadku tropicieli, ma dobre parametry obronne, ale tylko wobec ataków fizycznych. Tak, także jak mówiłam, możemy się w to w sumie ubrać. To nie są prawdziwi tropiciele. I takich tropicieli będziemy dosyć często spotykać w lochach, skąd też pewnie porywali obiekty do eksperymentów, oraz spotkamy takich 2 tropicieli przed bramą pewną, która prowadziła do Jahargul. Która prowadzi, tak naprawdę nie prowadzi, tylko prowadzi do Jahargul. Oczywiście w trakcie postępu fabuły. Otworzyliśmy sobie skrót do lampki, on się nam przyda, jak będziemy tu po raz drugi, bo jak znajdziemy się tu po raz drugi, to bardzo mocno zmieni się tu świat. Będą też czekał tam, gdzie jest 2 bugmenów, tak naprawdę będzie czekał nas jeszcze 3 innych tropicieli, którzy są dosyć wymagający. Dlatego dobrze jest sobie otworzyć ten skrót, żeby mieć większe pole do walki tak naprawdę, bo oni wszyscy 3 nas ruszą. Tak. Tu jest winda, którą zjedziemy właśnie, jak nastąpi ten postęp fabuły. I to całe miasto się zmieni, jak będziemy tu za jakiś czas, bo będzie po pierwsze czerwony księżyc, czyli będzie tu jasno, nie będzie bugmenów, nie będzie tej muzyki. Ojej. O Boże. Nie będzie tu jeszcze inny rodzaj przeciwnika. Równie trudny jak bugmeni tak naprawdę. I będzie tu też przeciwnik, który tak naprawdę przyzywa nowych żołnierzy. I będzie tu oczywiście boss, także lokacja się bardzo zmieni. Tak, i oni pilnowali Tonitrusa. To ta broń, o której mówiłam, która jest wynalazkiem Archibalda. Zdradliwa broń skonstruowana przez Archibalda, niesławnego ekscentryka z kuźni kościoła Uzdrowienia. Uderzenie tym Morgensternem powoduje wysyp błękitnych iskier, które otaczają mroczną bestię. Niestety z niewiadomych powodów tropiciele współcześni Archibaldowi nigdy nie dali się przekonać do tej broni. My też jej nie będziemy używali, ona jest dosyć słaba. Dobra, i tym sposobem zakończyliśmy wczesne Jahargul. Więc możemy się cofnąć do archikatedry. O właśnie, jeszcze tu jeden opis przedmiotu. Chropowaty papier, który po potarciu broni nadaje jej właściwości pioruna, wynaleziony przez Archibalda, niesławnego ekscentryka z kuźni kościoła Uzdrowienia. Sztucznie odtwarza efekt błękitnych iskier, które ponoć otaczają mroczne bestie. W odróżnieniu od innych wynalazków Archibalda, ten był uwielbiany przez wielu tropicieli, szczególnie tych, którzy spotykali niegdyś mroczną bestię. No tak jak już mówiłam. Dobrze, wróćmy sobie do
do lampeczki i zacznijmy sobie czyścić rewir katedralny. Mamy tam kilka rzeczy do zrobienia. Przeczytamy chyba też sobie jeszcze opis. Przeczytamy sobie jeszcze opis setu Diury. Tylko ja sobie naprawię broń. Odzienie tropiciela na emeryturze Diury zdobione popiołem w trakcie ceremonii odpędzenia krwi. Diura jest znany ze swych powiązań z beczkami z prochem, heretykami z kuźni. Ponoć był zawsze niezwykle uprzejmy i okrutnie bezmyślny. Diura uznał się za pokonanego w walce ze Starym Jarnem i cofnął przysięgę tropiciela. O Diurze sobie opowiadaliśmy bardzo dużo, więc myślę, że możemy wracać do rewiru. Teraz spróbujemy wyczyścić cały rewir katedralny i może zwerbować 2 NPC-ów. Zapewne nie zdążymy w tym odcinku pokonać pastora Ameli. Bierzemy sobie lód. I tam idziemy do pastora Ameli. My teraz pójdziemy tu bokiem. Tylko najpierw trochę poczyścimy. Tutaj znajdujemy nowy set. Gdybyśmy się O nie, to jeszcze nie tu. Ale dostajemy zatruty nóż, który jest związany z setem, który zaraz znajdziemy. Nóż sowicie umoczony w truciźnie. Ten zakrzywiony nóż jest cienki i ostry niczym skalpel, często używany do samoobrony przez specjalnych medyków kościoła uzdrowienia. Mówi się, że tropiciele nie używają trucizny ze względu na tradycję, ale bardziej prawdopodobnym powodem jest powolność jej działania, przez co nie przydaje się ona w trakcie łowów. Tak, medycy to tak naprawdę nie medycy. Oni też zbierali ciała do eksperymentów, ale to się dowiemy z opisu jednego przedmiotu. Tak, tu mamy 2 NPC-ów. Porozmawiajmy z nimi. Oh my, what a queer scent. But I'd take it over the stench of blood and beasts any day. What is it then? I'm off during hunts, so if that's what you're here for, I'll leave you to your own devices. Tak, to jest prostytutka. Oh, might you know of a safe place? The night is long, and please. I ją chcemy zabrać do kaplicy Oedona ze względu na to, że ona, jeżeli dobrze poprowadzimy quest, to nam da 1/3 pępowiny. Oh, thank you, darling. Opowiem o niej więcej, jak ją spotkamy twarzą w twarz. Oh, me? I ze względu na to, że najpierw z nią porozmawiałyśmy i wysłałyśmy ją do kaplicy Oedona, to ten drugi mieszkaniec też będzie chciał z nami rozmawiać, ale on jest dosyć nieprzyjemny i zrobi dokładnie na odwrót to, co mu powiemy. You're not from around here, are you? Well, an outsider who's come to join the hunt? What a pathetic idea. You what? What, you think I'm a beast? Well, maybe I think you're a beast. And step away from my castle.
think this is funny? Well, I certainly don't, so be gone with you. I'll have nothing to do with your bee stones. What's this too? I heard you told that wench about some... Well, she's a damn fool to try. Why? With her sort. All right. What craft... You think I'm an... Tak, czyli możemy mu opowiedzieć o kaplicy Oedona, on wtedy pójdzie do kliniki Josefki, albo na odwrót. Jeżeli wyślemy go do kaplicy Oedona, to tak naprawdę nie mamy z niego żadnego pożytku. Będzie tylko tak samo niemiły jak przedtem. Dlatego wyślemy go do kliniki Josefki. Sorry, too sharp for that. Sorry. To wtedy chociaż dostaniemy jakiś lód za niego. Dobra, idźmy dalej. Czyli widzicie, to jest jakby drugi obóz Jarlamczyków. Którzy się przedali do rewiru katedralnego. Uuu. Bardzo irytujące miejsce tak naprawdę. O, mamy set Czarnego Kościoła, przeczytajmy i się ubierzmy w niego od razu. Odzienie tropicieli Kościoła Uzdrowienia. Na plecach widnieje święta chusta, symbol Kościoła. Większość tropicieli Kościoła to medycy, którzy rozumieją ważność zapobiegania wczesnym oznakom plagi. Uzyskuje się to poprzez usuwanie ofiar, a przede wszystkim potencjalnych ofiar, zanim choroba jeszcze się objawi. Czarne odzienie oznacza strach i szczególną odmianę szaleństwa w Jarnam. Czyli tak jak mówiłam, oni są po to, żeby zabijać. Tak, żeby po prostu ta plaga się nie rozprzestrzeniała. I Czarny Kościół to jest najniższy szczebel Kościoła Uzdrowienia. Oh, for the deepest. Yes. Praise you. And best of luck. Kto tam do mnie strzela? Tu mamy, tam u góry jest Brain Sucker. Też do niego dojdziemy za chwilę. Albo w następnym odcinku zobaczymy. Ktoś tu jeszcze został? Nie. Dobra, idziemy do góry. Po kolejnej długiej drabinie. Tutaj znajdujemy notatkę, która mówi nam, że strażnik Byrgenwerf pilnuje bramy i wyczekuje hasła do świętego przybytku archikatedry. Tak, żeby dostać się do zakazanego lasu, który następnie prowadzi do Byrgenwerf, musimy zdobyć hasło, a to hasło dostaniemy dopiero jak pokonamy pastora Amelię. Warto byłoby to zrobić. Ci olbrzymi, jak zakończymy walkę z pastorem Amelią, będą spali, bo po
po walce z Amelią cały świat zmieni się czas po prostu, nastanie noc. Zwróćcie uwagę, że tu leży bardzo dużo wiedzy szaleńca. I to najczęściej ona leży od tropicieli oczywiście, ale najwięcej od tropicieli Czarnego Kościoła. To miejsce w ogóle jeszcze spotkamy jakby w DMC, co prawda ono będzie odmienione, ale do rozpoznania. No i najprawdopodobniej w tym miejscu się znajdziemy przy pierwszym zakończeniu. Obudzimy się jakby przy tym miejscu, ale zamiast tego będzie fontanna, przy której się obudzimy. Także tak. Jeszcze tam jeden lód. No i pójdziemy tu, choć tak naprawdę nie mam po temu jakichś ważkich powodów, bo na razie nie mamy hasła. Ten Brain Sucker jest dosyć mało odporny na obrażenia kłute. Tak. No przejdźmy sobie tu. Tu powinniśmy spotkać Alfreda, jak pokonamy pastora Amelię. A tam na dole jest zejście do Byrgenwerf. Zwróćcie uwagę, no jakby do Byrgenwerf przez zakazany las. Zwróćcie uwagę, że widać tutaj młyn, bo zakazany las to było miejsce najprawdopodobniej przed plagą. Miejsce, gdzie ludzie sobie na początku radzili właśnie poprzez uprawę ziemi. Później, jak zaczął tu panować Kościół Uzdrowienia, to miejsce stało się swego rodzaju zsyłką dla degeneratów. Myślę, że możemy pójść do kaplicy. Żeby zobaczyć, czy już tam są NPC, albo przynajmniej, żeby się zawrócić zawrócić się do kliniki Josefki, żebyście mogli zobaczyć, co się dzieje, jak wysyłamy tam ludzi. No dobra, to zrobimy później, więc najpierw przeniosę się do kliniki i tam się spotkamy. Czyli zesłaliśmy tu tego kolesia z rewiru katedralnego. Oh, hello. You're all right. Very good. He's safe with me now. I presume you're to thank? The treatment is going well. Stabilized, for the most part. Fascinating, really. Here you are, as promised. Oh, thank goodness you came here, dear. Find me some more? Tak, ona zbiera tych ludzi, żeby tworzyć z nich istoty, które mają zdolność do kontaktu z wielkimi. Najpierw porozmawiajmy z Agatą. Right, a peek to the herd, not in the old town. I doubt there's any more out there. God Faktycznie save nikogo us. już nie ma. Yharnam's done for. There ain't no more survive. Yharnam's done for. To jest ta prostytutka. Oh, hello, dear. Zwróćcie uwagę, że You weren't lying. This is a safe place.
tamta kobieta, którą uratowaliśmy, patrzy teraz na I'm in your nas. debt. I'd like to tender my all I can give is my blood. But oh, come close, dear. Don't worry. This isn't the foot. Oh, hello. Sorry, dear. I've only so much blood. Tak. Adela? Nie. Ariana? Ariana pod stroju widać, że pochodzi z Cainhurst. Ona uciekła z Cainhurst, które no, jest wyludnione. Zobaczymy to wkrótce. I ona nam dała swoją krew, która odtwarza PZ i przyspiesza odtwarzanie kondycji. Tak, członek Starego Kościoła Uzdrowienia doskonale wiedziałby, że jej krew jest bardzo podobna do tego, co niegdyś było zakazane. Właśnie, bo krew podłokrwistych, czyli tych ludzi z Cainhurst jest zakazana i dlatego też zresztą egzekutorzy wybili wszystkich podłokrwistych oprócz królowej. Opowiem sobie o tym wkrótce, ale mówiłam, że jak z nią rozmawiamy, to ta kobieta, którą uratowałyśmy wcześniej, ona się nam przygląda. Jeżeli wypijemy krew Aliany 3 razy, to ona stanie się na tyle zazdrosna, że ją zabije i wtedy nam quest przepadnie. Chciałabym to wyrzucić. Także wtedy przypadnie nam quest z 1/3 pępowiny. Porozmawiajmy jeszcze z nią. Oh, brave hunter. You're alive. Thank you very much. The town is in disarray. Together we await the help of the Healing Church. I cannot begin to express my gratitude to you. The only thing that I can offer is my, if it would suffice. Yes, of course. Coming close now. Jak widzicie, krew jest ważna. Krew kobiet. Niektórych kobiet też jest dosyć ważna, bo jeżeli kobieta ma specjalną krew, to łatwiej jest jej zajść w ciążę z wielkim. Zakonnice Kościoła Uzdrowienia są wybierane jako naczynia krwi i uznawane za krwawe święte. Pozwolenie na posługę ich krwi daje poważanie w Kościele Uzdrowienia i staje się komunią. Krwawe święte spotkamy jeszcze w DLC i zobaczycie, co Kościół Uzdrowienia może zrobić z takimi ludźmi, żeby mieć kontakt z wielkimi. No dobrze, to ja Wam dziękuję. Spotkamy się najprawdopodobniej już przy pastorze Ameli. Jak zwykle, dzielcie się teoriami i ciekawostkami i do zobaczenia. Pa, pa!